Po prostu mam dzisiaj fajny nastrój, bo mogę kręcić z Miłoszem dla Was nowy odcinek o wspaniałym aucie. Będziemy to trochę bardziej rozwijać. Dlatego przed nami... Dobra, kurwa, Kamil, to już za słabo wygląda, naprawdę. Kamil, z tyłu, bo czas leci. Ty, daj mi spokój, człowieku! 320, żartowałem, 120. Już nie żartuj. Muszę to powiedzieć, muszę. Bardzo ładnie. Grunt to szacunek w teamie. Prosto, a nie jest prosto, no. Zepsuło się. Kurde, no oszukali nas, no. Miały być uchwyty kompatybilne, a są kompatybilne tylko z trytytkami, no. I to też nie do końca. Dobra, już wiem, jak zrobimy. Ma piękną mimikę pracy, twarzy podczas pracy. Naprawdę. Dobrze, że języka nie przygryzam. W sensie, że tak? Tak, w sensie, że tak. Patrz. A. Kamil, daj mi jeszcze jedną trytytkę. To jest tak zwany suchy spaw, moi drodzy. Proszę bardzo. Człowieku, bez tego polska mechanika by nigdy nie żyła. Ktoś to wymyślił, to musi mieć ładną kasę z tego, co? Jak No. uważacie? To takie jakby ponownie wymyślić koło. Trochę tak, ale zobacz. I teraz mamy wszystko i będzie pięknie. Moi drodzy, czas zaczynać, więc ja Was zapraszam do naszego Los Burdelos, gdzie mamy jedną z dziupli, już ją widzieliście w odcinku z Kalibrą. I słuchajcie, w tym odcinku z Kalibrą powiedzieliście nam, moi drodzy, że chcecie zobaczyć tą oto piękną Omegę Johnny Ceccato. Żeby była jasność, ona była już raz pokazana na naszych odcinkach, tutaj macie link, tam pokazywaliśmy 4 Omegi. Ale z racji tego, że prawda jest taka, że jeżeli coś chcecie, piszecie o tym w komentarzach, my to generalnie robimy. Zostaw to. Ty widziałeś Fafika? Uciekł mi. Gdzie jest Fafik? Kamilek. Prawda jest, słuchajcie, taka, że jeżeli coś prosicie w odcinkach, robimy to i generalnie pokażemy Wam dzisiaj tą piękną Omegę. Tak. Opowiemy trochę o niej historii. I dzisiaj będziemy też mieli dla Was jedną niespodziankę. Jaką? Z racji tego, że piszecie dużo fajnych rzeczy w komentarzach, czasem są to rzeczy z dupy, do tych z dupy się nie będziemy odnosić, ale do tych fajnych będziemy się odnosić, chociaż te z dupy też będziemy poruszać. I dzisiaj będziecie mieli wrzutki właśnie odpowiedzi na jakieś 3 wybrane pytania z ostatnich naszych filmów, gdzie zostawiliście jakieś swoje komentarze, także będziemy się do tego wszystkiego odnosić, będziemy to trochę bardziej rozwijać. Dlatego przed nami... Kamil, się z Mountains Map wziąłeś, czy Nie wiem, coś z 3 pazurami. Słuchajcie, akcję. Teraz musimy dokopać się do tej Omegi, bo ona jest tam gdzieś z tyłu. Także musimy wypchnąć kadeta, pewnie wyjechać Kalibrą i zaraz jedziemy na fajną miejscówkę, żeby Wam ją pokazać. Także łapcie naszą pracę. Dawaj, Kamil, wypychamy. No to wyprostuj kierownicę. No przecież właśnie tak chcę zrobić. Dobra, kręć. Tam się mieści. Mamy Drugą. w drugą. Lecimy. Dobra, koło śmietnika. Ty no! Olek, ciebie zaraz kurde zabiorą. I twój żart. Wiesz co by się stało, jakby zabrali człowieku? Był pościg. Tamto można zabrać. O. To tylko żart. A chodźcie zobaczyć, jak tam to jest fajnie nieskorodowane. To Wam pokażę. Tylko to jest kadet z prawdziwą historią rajdową w Polsce. Ale zobaczcie, co się dzieje. Ty, ja już chyba wszystko wyleciało. Ale generalnie jest cały porrdzewiały. Dobra, teraz Kalibrą wyjeżdżamy. Umiesz, Kamil, wyjechać Kalibrą? Ona No, chyba ona też jeździ? jeszcze jeździła. Okej. No, ale musi być teraz złożona, bo chłodnica jest wyjęta. Przejdę tam? Prosto, wyjeżdżasz. Jeszcze do mnie. Prosto. Teraz skręć w tamtą. Słuchajcie, tak patrząc na jego wyjazdy, ja nie wiem, czy jemu można dać samochód, bo naprawdę w miejscu kręci, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Nie wygląda to optymistycznie. Ale cóż, ja biorę Omegę. A tutaj, słuchajcie, w tej Omedze mamy silnik taki prawilny. 3.2 Mam benzynka. takie pytanie trochę może z dupy, ale takie chciałbym Cię zapytać, czy wcześniej się paliła kontrolka od oleju? Tak, od poziomu oleju. No to dobrze, nie było pytania. No to super. Żadnego. Spoko luz. Co ja robię? Ania rejestruje auto do wyjazdu. Mamy tutaj urząd komunikacji od razu. No weź, już nie gadaj, bo... Nie, no to są tablice tylko zdjęte były, żeby samochód się zmieścił.
Dobra, koniec tych jaj, bo mnie zaraz wyrzucą z drużyny. Żeby nie było, nie brałem żadnych lekarstw, proszków, ani innych rzeczy. Po prostu mam dzisiaj fajny nastrój, bo mogę kręcić z Miłoszem dla Was nowy odcinek o wspaniałym aucie. Jeszcze jedna rzecz, Miłosz zawsze jak wyciąga jakieś auto, to zawsze jest kopalnią jego zgubionych rzeczy, niewyrzuconych butelek. Bagażnik tu jest czysto, bagażniku czysto? No prawie. Ale Pokażmy. Jak to się otwiera? Tam się otwiera? w bagażniku jest spokojnie, ale mamy nawet... Ale słuchajcie, coś jest. Nie jest jest ładnie papierkiem. A tutaj mamy bardzo fajną kierownicę. Wow. Nuja sztunia do i500. Piękna. Także też wiedzie. Dobra, słuchajcie, mamy to. Pojedziemy na myjnię, opłukać samochód i pojedziemy na miejscówkę tą ładniejszą. Uspokój się, to też naprawimy. Dobra, w drogę. Kamil, będziesz w stanie pojechać? No nie, pokazuj tego, bo tutaj nakleimy zaraz. No przecież, co jak nie, jak to muszą widzieć. Co ukryjesz, to znowu będzie musiał naklejać film. Nie ukryję, bo ja to zdjąłem, a zdjąłem to po to, żeby nakleić właściwą. Widzisz, i będziesz mi tutaj Znaczy ogólnie ja Wam imputował. powiem szczerze, ja bym wolał, żeby on tego nie naklejał, ale jak jest oryginał, bo to wygląda jak tunik z lat 80. Sam jesteś z lat 80. Jestem... O, w mordę zaskoczył. Masz to? Mam. To zobaczcie. Z Irmscherlandii. Tylko jedziemy wymyć. Kamil, jedziemy wymyć, jedziemy szczyścić tamtą piankę i nakleimy to. Dobra, Kamil, to już za słabo wygląda, naprawdę. I moi drodzy, jedziemy na myjnię właśnie teraz. Będziemy pluszczyć auto, jak to zawsze u nas bywa. To było czyste, ładne. I do nagrywek się nadawało. Nie będę głośniej mówił, bo to jest tajemnicą. Do tego szczotą nie możemy. Słyszysz? No dobra, jak nie możemy. A felk też nie możemy? Tak, nie możemy. Dziękuję Ci bardzo za pozwolenie. Dobra, słuchajcie, w międzyczasie, kiedy Kamilek myje, zrobimy teraz krótką odpowiedź na Wasze pytania. Z pomocą oczywiście przychodzi mi print screeny z tych. Pytanie z filmu o Volkswagenie Passacie W8. Kartę macie po lewej stronie po tej stronie. Ja mam zawsze problem, bo słuchajcie, jestem Waszym odbiciem lustrzanym. Co Wy myślicie, czy dokupić do kolekcji jeszcze Phaetona W12? Tak myślimy, dlatego że te samochody są w tej chwili w naprawdę, uważam, bardzo niskich cenach. Tańsze już moim zdaniem nie będą, tylko trzeba po prostu poszukać jakiegoś fajnego modelu i myślę, że go będziemy ogarniać. Teraz słuchajcie, następne pytanie. To Patryk Bielawski, myślnik XJ6WB 320, też z filmu o Passat, mamy hejcik. Kurczę, ledwo co zacząłem oglądać odcinek, a już muszę napisać komentarz. Kochani, co to za egzemplarz, że tyle rzeczy w nim nie działa? Moja żona ma już 4 Passaty B5, każdy w innej konfiguracji, tyle że jej samochody są z małymi przebiegami. Szukaliśmy kiedyś W8, ale w Polsce jakiego nie pojechałeś, to wszystkie były wymęczone i dojechane, więc daliśmy sobie spokój. Moim skromnym zdaniem wersja V5 też daje radę. No i słuchajcie, myślę, że ten Passat jest naprawdę w fajnym stanie. Kasa się skończyła. Jak najbardziej. Proszę bardzo. Dziękuję Ci Myślę, że bardzo. ten Passat też jest w fajnym stanie. My naprawdę teraz mamy taki problem, bo wymarzoną moją rzeczą jest mieć muzeum. Nad tym pracujemy. Oprócz tego mieć po prostu osoby, które cały czas pracują z tymi autami, bo i ciągno do otwierania tego mamy. Akumulatorami jest historia taka, że 70 samochodów, my prostujemy je wszystkie, są podłączone pod prostowniki, ale nie zawsze to może grać. A tak to w tym samochodzie wszystko naprawdę fukało bardzo dobrze. Przechodzimy teraz do trzeciego pytania. To jest dobre. Radosław Skalak, 2054. Wytrzymałem minutę tego pierdolenia. Porównanie wysokoobrotowej szlifiery do sportu, do elastycznego silnika na co dzień zakrawa o autyzm. Pewne spektrum pewnie mam, ale jest sytuacja, mój drogi, taka, że jeżeli Ty uważasz, że C40 SE był silnikiem wysokoobrotowym, to moim zdaniem
trzeba wyjaśnić, że to tak nie było. To był silnik, który kręcił się do 6000 parę obrotów. Silnik, który był stosowany w cywilnych samochodach. Do motorsportu Irmscher robił zupełnie inne silniki. Robił na 3-litrowych silnikach, osiągając 550 koni. Więc moim zdaniem porównanie tego silnika ma akurat sens, bo minęło 12 lat, Volkswagen wszystko skomplikował w tym samochodzie W8, a tam stara R6 ogarniała te same moce i te same momenty. Także wybacz mi, nie zgodzę się z Tobą. Słuchajcie, przechodzimy teraz do pytania z kolejnego odcinka. Kolejny odcinek dotyczy Irmschera Senatora, który też ogrywaliśmy na tej myjni. Tutaj macie do niego link. Informacja od Scholo Ubermana. Był jeszcze Omega Caravan 4.0. Tak, słuchajcie, była Omega Caravan 4.0 i wyobraźcie sobie, że też ją mamy. Ona była tak samo rzadka, jeśli nie rzadka od Senatora z silnikiem 4 litry. I w ogóle ona się nazywała Irmscher Caravan, nie nazywała się Omega. I słuchajcie, zrobimy dla Was niespodziankę. Myślę, że w przeciągu 2 tygodni w środę pokażemy, jak odbieraliśmy to auto po kompleksowym remoncie silnika, po remoncie blacharki, nasze pierwsze doznania z przejazdów. Także wiemy o tym samochodzie i go kurde też mamy i dla Was pokażemy. Seba 998, odcinek ten sam. Czekamy na kolejne odcinki, ale żeby miały przynajmniej po te 20 minut. No i kurde, słuchajcie, do tego, żeby one miały po 25 minut i więcej, to na pewno są odcinki sobotnie, ale też jesteście potrzebni nam Wy, bo jeżeli Wy sobie obejrzycie część tego odcinka, to algorytmy niestety twierdzą, że on jest niefajny, więc naprawdę trzeba to katować, trzeba zostawić komentarz, trzeba zostawiać lajki. My te odcinki dłuższe, 20-parominutowe będziemy robić w sobotę. Zobaczcie, robiliśmy też kilka odcinków nawet po godzinie. Co, znowu Cię kasa skończyła? Nie, chciałem Ci resztę oddać. Nie, no to trzeba go wziąć tak, żeby się bo to jest za co ja sobie za to piwo nawet nie kupię tego, bo to jest na myjnie tylko. To weź go jeszcze raz. A wosk położyłeś? Nie. No to, kurde, czyń powinność. Na brud wosk, to jest dobra sprawa. Ale wracając do tych, słuchajcie, 25-minutówek. Są takie odcinki, będą takie odcinki na naszym kanale i one są w sobotę. Środa, z racji tego, że chcemy Wam dostarczyć więcej materiału, bo cały czas te samochody u nas chodzą, muszą być krótsze. Z bardzo prostego powodu. My cały czas dokładamy do tego biznesu i to tak dość dużo pieniędzy, bo miesięczne koszty są na poziomie 10 000 złotych, a dostajemy 400 złotych. Więc okej, wsparcie od Was też będzie dla nas fajne i przyjemne, ale no żeby to zaczęło hulać, po prostu musimy to rozkręcić. Konrad Opel. Siadła krótka forma, czyli mówimy o tych 15-minutowych środowych odcinkach. Cieszę się bardzo, że Wam się podobają. Widzimy, powiedzmy sobie, że faktycznie jesteście aktywni. Także dzięki ślicznie, zostawiajcie tam lajki, łapki, żeby to się po prostu nam kręciło. I ostatni, słuchajcie, odpowiedź na ostatni komentarz, to jest 777 krzywda, dotyczący też Irmschera Senatora. Skąd wybierzecie te rarytasy? No i słuchajcie, z tym to jest trochę tak, że dużo czytamy, dużo ciekawych rzeczy wiemy, dużo ludzi już trochę znamy, ale prawda jest taka, że jak się pojawia jakieś ciekawe ogłoszenie, ja jestem w stanie w przeciągu 24 godzin być na drugim końcu Niemiec, po to, żeby dane auto obejrzeć i odebrać. I tutaj w tych rarytasach naprawdę chodzi o to, że musi to być bardzo szybka gra, żeby to przyjechało. Nie boimy się też remontów, tak? Natomiast zwróćcie uwagę, że taki rarytas też w bardzo krótkim czasie my musimy zweryfikować z Irmscherem, czy on jest prawdziwy, czy nie jest prawdziwy. Dokopać się do jakiejś wiedzy, więc cały czas się dokujemy, cały czas to sprawdzamy. Przede wszystkim też jesteśmy w kontakcie z producentami, którzy potwierdzają nam winy, dlatego że nie pokazujemy Wam aut, w których winy się nie zgadzają z rzeczywistością. Także słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego, jak prosić Was teraz kulturalnie jeszcze raz o lajki, dzwoneczki, o komentarze, do których będziemy mogli się ustosunkować w kolejnych filmach i zapraszam Was dalej do oglądania tego pięknego Opla Omegi. Chodźcie. Kamil Wosk? Tak. Jaki piękny! Ale musiałem żeton wymienić. Ale szybko, biegaj! Ty! Dawaj, bo jeszcze trzeba będzie zmiękczoną wodę na błyszczanie zrobić. Dawaj, przełączaj. Już, dawaj, szybko. A słuchajcie, ocencie, czy Kamil w ogóle dobrze myje to auto, bo ja wiem, jak się myje auta, bo kiedyś pracowałem na myjni, obsługę takich myjni też umiem. Mi to zakrawa trochę na herezję. Kiedyś Wam pokażę prawdziwe, dobre mycie samochodu na myjni samoobsługowej. Kamil, z tyłu, bo czas leci. Ty, daj mi spokój, człowieku. Kierownik się trafił, ja Nie pierdzielę. sprawdzasz się, panie, no. Ty, jak ty myłeś, to ja cię nie popędzałem, dziadu kalwaryjski. Minuta została. No i damy radę, człowieku, spokojnie, a co, jeszcze
chciałbyś, żebym ci może go ręczniczkiem przetarł, co? Nie trzeba. Nie trzeba. Dobra, Kamil, wypowiesz parę słów na temat tego samochodu? Dasz radę? W ogóle będziesz umiał? A co to za samochód jest, ty? Przypomnij mi. Dobra. A powiedziałeś historię tego gościa w ogóle? Johnnego Ceccato? Nie, bo jej nie znam. Żartuję. Wenezuelczyk, człowieku. Taki postępowy gościu, że przyjechał na pierwszy swój wyścig motocyklowy standardowym motocyklem i chyba zajął 3. miejsce od razu, nie? No i też miał jakieś osiągnięcia generalnie w motorsporcie. On jeździł V8-kami i w zasadzie na jego część, na część wygranych powstała właśnie seria Johnny Ceccato. Seria, która generalnie miała pełne pakiety spoilerowania i upamiętniała jakieś tam mniejsze bądź większe sukcesy Irmschera w serii DTM Tak. z silnikami V8. To jest V8 Star, bardzo fajna. Chciałbym jeszcze napomnieć, seria. że ten Wenezuelczyk miał bardzo bujne życie, bo cały czas mu coś nie wychodziło, ogólnie bardzo zdolny chłopak. Powiedz, który chłop, kierowca, który miał tyle kasy, kobiet koło siebie, nie miał bujnego, no to chodzi mi o bujnego jego życia. połamane nogi, o wypadki w... Dobra, Kamilek, musimy spierdzielać, no panie. i już, No. no i już. Włącz kamerę sobie, aby, dobra? Nie. My też włączymy, słuchajcie, będziemy Kamila obserwować z przodu i z tyłu. Jakkolwiek to zabrzmiało, przepraszam za dwuznaczność. Moi drodzy, jestem. Miłosz zamontował kamerę, żebym powiedział parę mądrych rzeczy, więc mówię. Auto bardzo wygodne, luksusowe można powiedzieć, no tak, taka klasa. Słuchajcie, fotele bardzo wygodne. Bardzo mi się podoba w tych poliftowych wersjach, bo to jest poliftowa wersja, już deska rozdzielcza, bo jest taka troszeczkę pozmieniana, jeżeli chodzi o kokpit środkowy. Bardzo mi się podoba, tu zresztą jest kokpit ze stawkami drewnianymi. Z mankamentów, które już mogę tu zauważyć, Miłosz pewno mnie zabije, że porównam też do Volkswagena, ale do Volkswagenie tak samo się tutaj w miejscach, gdzie się trzyma rączki, gdzie są przełączniki, nie wiem jak to nazwać, czy to się uszczyło, czy to się tak, taki gumolit moim zdaniem, który był naniesiony, to też taki nieudany chyba eksperyment Opla, jak i Volkswagena, bo z czasem, upływem czasu, ta warstwa tego gumolitu, jak ja to nazwę, schodzi i się to tak nieprzyjemne, takie klejące jest w uczuciu. Zresztą tutaj też widać to na desce, no ale no tak kiedyś konstruowali, kombinowali, nie wyszło im, teraz możemy to po latach stwierdzić. I co? No ogólnie raczej bym się nie doczepił tutaj do niczego, no poza tym, że to auto ma przejechane no 279 tysięcy z hakiem, no i widać, że rzeczywiście ma pokonany ten dystans. I co? Czy no mnie osobiście się podoba, jak nie za bardzo wszystkie Ople podchodzą mi, tak podoba mi się to auto. Dzień dobry moi mili, znowu jesteśmy w fajnym, kameralnym miejscu nieopodal Łowicza, jest to Stary Młyn. Przywieźliśmy tutaj właśnie tą piękną Omegę. Kamil, ty coś tam powiedziałeś na temat tego samochodu, te informacje możecie w tej chwili zobaczyć. Moi drodzy, jestem bardzo mile zaskoczony, przejechałem autem parę kilometrów i mogę stwierdzić, że auto fajnie reaguje na gaz. Skrzynia fajnie przerzuca, przynajmniej w tym takim trybie normalnym, bez guziczka Sport. Bardzo mi się podoba auto. Pewnie Miłosz to zobaczy, ale takie auto mógłbym mieć na daily. Naprawdę podoba mi się jazda tym autem. Jest komfortowe, bardzo komfortowe bym powiedział. Wiem co mówię, bo odcinków wcześniej tam gdzieś będzie karta do tego odcinka. Dostałem od Miłosza też Omegę, tylko w innej specyfikacji. Nazwaliśmy to Safari. No i tam komfort też był bomba, ale tutaj no ze względu na ustawienie tam to auto posiada troszeczkę inną specyfikację, bo jest na wielkich terenowych oponach, a tutaj naprawdę czuje się komfort. Na dłuższe trasy mogę powiedzieć auto idealne. Tak. Śmiem tak twierdzić i nie wycofam się z tego. Co mi się podoba jeszcze w tym samochodzie? Za chwilę Wam pokażę, jak dostanę znak, sygnał od Miłosza, że mam troszeczkę pocisnąć z autem, to pewnie mile mnie zaskoczy dynamika tego auta po wciśnięciu guziczka Sport. Miłosz, stwierdzę jedną rzecz i Wam, moi drodzy widzowie, że komfort jazdy przewyższa moim zdaniem, teraz ugryzę się w język, bo grupa WAG jest moją ulubioną grupą, ale Passat się nie umywa, naprawdę. Jedyną rzeczą, którą mógłbym się doczepić teraz w tym aucie akurat, tak teraz na tą chwilę, to że strasznie parują mi
szyby i nie mogę odpalić. I teraz patrzcie, sport. No i to jest to, moi drodzy. Co nie zmienia postaci szyby. Więc kończę w tym momencie relację z samochodu, ponieważ muszę uchylić troszeczkę okienka i będzie głośno i nie będzie pewnie słychać. Do zobaczenia w dalszej części filmu. I co, stary? Powiem Ci tak, bardzo miło zaskoczony, ponieważ ja mam porównanie do starszego modelu Omegi, naszej Omegi Safari. No. Tu jest o wiele większy komfort, ale nie dziwmy się, tam to auto jest w innej specyfikacji, ale to auto jest bardziej komfortowe od Passata, nie wstydzę się o tym powiedzieć. Ale słuchajcie, to też jest ciekawostka, bo wielu gdzieś tam nam w komentarzach mówiło, co ty w ogóle porównujesz, każdy Passat rozpieprza każdą Omegę. No umówmy się, tak, Omega niestety jest klasę wyżej niż Passat, bo Passat powstawał na płycie podłogowej Audi A4, więc mówimy o klasie średniej, wyższej. Omega to jest jednak klasa wyższa. I powiem Wam szczerze, że jak się Kamilek już przekonał, że jednak ten Passat może gdzieś mamy challenge. Osoby, które by chciały do nas dołączyć na nagrania, niech dadzą znać w komentarzu. Jeżeli złapiemy tam, nie wiem, 5 osób, 10 osób, które będą chciały się dołączyć, zrobimy wspólne nagranie. Nagranie, w którym, moi drodzy, zrobimy porównanie tej oto Omegi i wyciągniemy Passata W8. Porównamy przyspieszenia. Ok, Omega dostanie po tyłku, ale wypowiecie się na temat komfortu jazdy i w ogóle prowadzenia tego samochodu. Każdy będzie mógł się przejechać i każdy będzie mógł powiedzieć swoje 2 zdania. Myśleliśmy o zrobieniu takiego blind testu, że jakiegoś takiego, wiecie, ortodoksa, który wie, że Volkswagen jest górą, wsadzić do Omegi, powiedzieć, że jedziemy fajtonem, fajtonem i żeby powiedział, czy to było to. Ale myślę, że z racji tego, że chcemy docenić Waszą też aktywność, zaprosimy Was do Łowicza, później zrobimy sobie jakiegoś może grillka i kto będzie chciał, do nas dołączy. Pierwsze 10 osób na pewno weźmiemy. I jeszcze jednego ortodoksa w postaci Mateusza Trepsona. No tak, ale to ja nie wiem, czy on się nawróci, czy nie. Ja się nawróciłem, znaczy przede wszystkim, to ma być jego szczera wypowiedź, nie obrazi się nikt z grona Ona Volkswagen. 4 jeździ, nie? I ma Passarati. Passata też ma, tak? Ma też. No więc słuchajcie, taki mamy pomysł. Ale dzisiaj zebraliśmy się tutaj, żeby Wam opowiedzieć trochę historii na temat Omegi. Historii Omegi też w motorsporcie, ale o tym będzie parę zdań. Bo Omega miała włożony w motorsporcie w DTM-ie silniczek V8. Oczywiście była cała wybebeszona, nie przypominała Omegi, bo błotniki miała takie, to już były zupełnie inne samochody. Dlatego w ogóle się mówi, że złote lata DTM-u to są lata, kiedy startowały tam auta typu Mercedes 190, BMW M3, Omega Evo, tam Audi dołączało, były też Fordy. To były lata, kiedy faktycznie auta turystyczne, szosowe normalne, były brane, lekko modyfikowane, chociaż no nawet ten DTM już był zmodyfikowany mocno. No ale to, co później zrobili, co budowali Omegi, kalibry, no to już powiedzmy sobie była inna para kaloszy, prawda? Tak. No dobra, Kamil, a czym Ty dzisiaj jeździłeś? Bo Ty wiesz, Omegą. Ja jeździłem wersją Johnny Ceccato. Tak, słuchajcie. Irmscher Johnny Ceccato. Irmscher na uczczenie sukcesów swoich w V8, Omegą na uczczenie kierowcy Johnnego Ceccato stwierdził, że wypuści limitowaną wersję w pakiecie Irmschera. I tutaj od razu gwiazdkę stawiam. Omegi z pakietami występują dookoła i ich jest dużo. Wiem, że każdy z Was modyfikuje je, robi je. Natomiast są Omegi, które według informacji, które ja mam gdzieś z drugiej ręki z Irmschera, powstały w ilości 25 sztuk sedanów, 25 sztuk kombi i ta jest jedną z nich. Sygnowana właśnie wklejką Johnny Ceccato, sygnowana dywanikami Johnny Ceccato, bo też takie są. Ja je teraz oszczędzam, zaraz Wam to pokażemy. Szkoda, wiesz co, że jednak przy czczeniu tej i produkcji tej wersji nie wrzucili tu V8. No słuchajcie, no V8 ja myślę, że kiedyś nagramy odcinek, jak pojedziemy do muzeum specjalnie dla Was do Raselheim, gdzie ta V8 stoi. Mało tego, jedna V8 jeździ w prywatnych rękach, bo nie wszystkie zostały zniszczone, także nie powielajmy tych mitów. One są, istnieją. Nawet wiem, że została kupiona za 750 euro 5 lat temu od poprzedniego właściciela, więc ktoś nie wiedział też, co sprzedaje. Są takie historie. V8, ja Ci powiem szczerze, że nie wiem do końca, dlatego że z V8 jest sytuacja taka, że
Irmscher robił badania, który silnik będzie lepszy do napędzania Senatora, do napędzania Omegi A i stąd mamy prototyp Senatora z silnikiem V8 Holdena, który możecie zobaczyć w tym filmie tutaj wyświetlanym. Ale oni uznali, że jednak R6 będzie lepsza i powiem Ci szczerze, sorry, może teraz ja napluję do swojego ogródka, ale uważam, że silniki 3 litry i 3.2, które zrobili w Omegach B, były totalną porażką, tak jak W8 Volkswagena. Także zobaczcie, nie jestem kurde totalnie stronniczy. Ja uważam, że tutaj fajniejsza by była R6, przepraszam. R6 może z jakimś kompresorem, może z jakimś turbo i to by wtedy pozamiatało system. Na kolana i do miecza. Moi drodzy, tak, oddajemy hołd tej Omedze, bo moim zdaniem design tego samochodu i to, co zrobił Irmscher, jest naprawdę imponujący. Wyraźcie swoje zdania, ja wiem, że będą hejterzy, którzy powiedzą, że to wygląda odpustowo, natomiast ja te auta kocham, zbieram, szanuję. A co tu się zadziało? Zadział się grill Irmschera. Tak. On też jest opisany w katalogach wydanych specjalnie na wersję Ceccato i zdarzył się totalnie inny zderzak. Totalnie inny zderzak, dlatego on jest tutaj taki przepaśny, ma okrągłe halogeny, zupełnie inny niż w standardowych wersjach Omegi. A słuchajcie, żebym nie był gołosłowny, standardowe wersje Omegi nagraliśmy porównanie 4 Omeg. To był jeden z naszych pierwszych odcinków, więc ja Was serdecznie zapraszam też tutaj, dlatego że tam możecie zobaczyć porównanie tej Omegi z konwencjonalną. Zresztą my o niej też opowiadaliśmy, ale z racji tego, że prosiliście, robimy to drugi raz. W tym samochodzie, słuchajcie, też pojawił się tuning z lat następnych. To jest auto ze Szwajcarii, ale ktoś tutaj kulturalnie założył sobie brewki Matiga i powiem Wam szczerze, że nawet mi to nie przeszkadza i to nie jest jedyna przeróbka w tym samochodzie, ale zostańcie z nami, o tym za chwilę. A przede wszystkim dajcie znać, czy powinniśmy to zdjąć, czy powinniśmy to zostawić. Mówię, Jeżeli mistrowi. zostawić, to polakierować bezbarwnym ładniej. Muszę to powiedzieć, muszę. Bardzo ładnie. Grunt to szacunek w teamie. Kamilku! No. Samochód nie był lakierowany, zaraz Wam to pokażemy, to żeby była jasność, więc Tak, ja tak. nie widzę potrzeby lakierowania tego. No są matowe lekko, ale ja się nie będę wpierdzielał. Nie moje auto. Sam jesteś matowy. Dzisiaj może tak. Chodźcie zobaczyć, co się dzieje z boku auta. Omegi w wersji Johnny Ceccato, w wersji tej takiej bardziej dedykowanej, charakteryzowały się pięknymi felgami. To są 18 cali felgi Irmschera. One, słuchajcie, według mojej pamięci, tylko zwróćcie uwagę, ja mówię wszystko z pamięci, więc się mogę mylić, jeżeli się mylę, to dajcie znać w komentarzach. One się nazywają Sport Stary, Okej. 18 cali. Mało tego, te same felgi były montowane w Vectrze i 30 i wiem, że teraz się na mnie wyleje hejt, więc hejtujcie mnie w komentarzach, że jednak nie takie, a ja Wam udowodnię, że takie jeszcze w czarnym kolorze też montowane. Ja nie byłem montowane w limuzynie też takie? W limo której? No nasze limo. Były przymierzane złote. Złote. Złote, tak. Słuchajcie, jak jesteśmy przy boku, to przesuń się z boku. Przesuwam się z boku. Irmscher dołożył, słuchajcie, jeszcze progi i te progi, kurde, są zupełnie inne niż progi do Omegi B przed lift. Pamiętasz te, co przymierzaliśmy do naszego Bambino limowozu? No nie, no tam zabawowozu. rzeczywiście. I takie progi mógłbym tam założyć, nie? Ale będą inne. O tym dowiecie się w następnej serii Więc czekajcie i oglądajcie. o Limo Bambino. Więc tutaj, słuchajcie, dostaliśmy fajną linię progową i w zasadzie to jest tyle zmian, jeśli chodzi o bok tego auta. Teraz myślę, że trzeba przejść na tył, bo tam się dzieje najwięcej, prawda? Dokładnie. I bardzo fajnie się tam dzieje. Tył auta wygląda moim zdaniem najlepiej w tym samochodzie, chociaż przód też robi robotę. Dlaczego najlepiej? Ja bym zaczął od samego dołu, bo auto dostało zderzak z tak zwanym wydechem duplex. To jest wydech, który... I znowu się dla Was poświęcam, bo wieje. To jest wydech, słuchajcie, który składa się z 2 rur końcowych i tutaj po środku jest jeden oczywiście wspólny wydech. Także to nie jest tak, że to są 2 niezależne wydechy. Tłumik. Tłumik, to masz rację. Kamilek, a Ty powiedz mi, bo Ty podsłuchałeś, fajnie brzmi? Fajnie brzmi. Tak ja nie nawet... po chamsku, nie, Nie, ale nie, tak... on naprawdę bardzo fajnie brzmi. Zresztą jak się zatrzymaliśmy, to sobie przykazywałem go, bo bardzo ładnie brzmi. Tu też jest na plus dźwięk, tak? Także mamy taką rzecz. Zderzak oczywiście no cały też jest przerobiony, wygląda inaczej niż standardowy zderzak. I tutaj dostaliśmy jeszcze
piękną lotę. Lotkę Irmschera, która też jest z katalogu, z pakietu, który był. No i teraz puryści powiedzą, ty, no ale co ty żeś papierował, bo tak, mamy lotkę tylnej szyby, czy blendę, czy jak zwał, tak zwał. I moi drodzy, jest to faktycznie pomieszanie z poplątaniem, dlatego że jest to Steinmetz, Czyli miszmasz. a Steinmetz dlatego, że Irmscher nie robił takich lotek. Ale tutaj I akurat myślę, że to fajnie siedzi. uzupełnia, ale z racji tego, że to były lata czasem wiejskiego tuningu, wiejski może za dużo słowo, bo ja mieszkam na wsi, tylko po prostu tak się przyjęło, po prostu plastik is fantastic, magia się dzieje w lewie paliwa, tak? Nie, no W lewie to paliwa, ja to- myślę, że to musicie zobaczyć. Olek, chodź, podam ci rękę, chodź ze mną. Dawaj, idziesz? Idzie. Słuchajcie, Zobaczcie. tutaj to już no ktoś źle, w złym kierunku poszedł moim zdaniem. Jeżeli jeszcze by to było tak jak masz w kompresorze, takie były... Metalowe, nie? Tak, to jeszcze by to przeszło, bo to jest taka imitacja troszeczkę wlewu do baku motocyklowego. No nie? Ale to jest, słuchajcie, takie no nie do końca fajne, bo to jest cienka blaszka, tu jest ala jakiś karbon. No ale umówmy się, no jest jak jest i co? Będziemy świat zbawiać? Nie No nie. będziemy świata zbawiać. Jak jesteśmy przy tej stronie, tutaj też mamy wlepę sygnowane Johnny Ceccato, która charakteryzowała te wersje limitowane, które generalnie też jakoś tam odróżniały się właśnie tymi wklejkami od wersji standardowych. Czy to fajne, czy nie fajne? Ja twierdzę, że odpustowe, no ale cóż. W ogóle przepraszamy Was za stanu mycia auta, no niestety nie domyło się, ale to chyba nie wina auta, nie Kamil? Raczej nie, ale też myjącego nie. Nie myjącego? Nie, na pewno nie. Okej, dobra. Słuchajcie, teraz chcemy Wam coś pokazać. Jak zawsze zresztą. Bo jest mit, kurwa, przepraszam, taki, że każdy Opel rdzewieje. No to powiem Wam szczerze, że ten nie. Mało tego, tutaj widać, że nie jest zardzałe, jest brudne, a ta wlepa, patrzcie, ta wlepa, która tutaj jest, świadczy o tym, że auto nigdy nie było robione. I to jest samochód, moi drodzy, który jest w dziewiczym lakierze. I to Wam pokażemy z Kamilem, Jak zwykle. Dawaj, żeby nam drzwi nie urwało. żeby drzwi nie urwało. Tak. Ty będziesz odczytywał, No jak zwykle. a umiesz włączyć? Nie. No właśnie. A on off. Pomiar i teraz trzeba zatwierdzić. Jakiś głupi ten miernik. Pomiar. Lecimy. Błotniczek 1200, znaczy 120. 120. Drzwi 120. Wow. 150, tak musi być. No właśnie nie wiem, czy tutaj nie było bo tutaj te drzwi i ten błotnik 150. mają po 150, więc to jest taka jedyne podejrzenie, 120. Dach. które jest. Dach na pewno po dachowaniu, więc ma 90. 400. Klapę mierzyliśmy tylną? Nie. To już przejdźmy tędy. 120. Chodźcie na drugą stronę, bo tu myślę, że też będzie ciekawie. 110. 110. 320, żartowałem, 120. Już nie żartuj, ty. Aż wstyd. Stówka. Stówka. Także słuchajcie, to jest Omega z 2001 roku, obecnie ma 23 lata, jest w oryginalnym lakierze, ma przebiegu 200 coś tysięcy, 290, bliżej 300 chyba nawet, jeździ, nie jest zniszczona i jest w oryginalnym lakierze i nie miała robionych, patrzcie, tego co, nie wiem, u Sebusia na tym, tutaj jest tak samo, wszystko jest oryginalne, nie ma śladu korozji. Słuchajcie, nie ma śladu korozji. Musicie mi też wierzyć na słowo. Ja jestem zakochany w autach ze Szwajcarii, bo tam, słuchajcie, samochód pod spodem jest taki, ja wjechałem nim na przegląd zerowy, to pan na przeglądzie powiedział, że życzy sobie, żeby teraz 7-letnie, 3-letnie Toyoty, Ople, Volkswageny, Mercedesy wyglądały tak jak ten samochód pod spodem. Pojechałeś wszystkie marki. Wszystkie, no bo kurde, teraz to tak jest, no, że to się psuje. No. I tutaj jest czyściutko, pod spodem zero korozji. Natomiast z racji tego, że to są lata 2000, Automotive przemysł eksperymentował z dziwnymi powłokami na plastiki w środku. O, I to jest straszne. Gumolit. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego auta, ale chodźcie, pokażemy Wam, jak to wygląda w środku. Zapraszam. Jakie masz pytanie? Jak poza publiką, dlaczego w tym samochodzie kurwa nie działa wiatrak? Jak nie działa wiatrak?
Co mam z tym zrobić? Na czoło sobie nakleić? Nasza rejestracja, takie będziemy mieć rejestrację w muzeum. Fajna. Jaki wiatrak nie działa? No zobacz, co się dzieje. No nie działa tu mi nic, nie. Jak... No bo jest naciśnięte off. Trzeba nacisnąć auto. Ja pierdzielę! Jesteś naprawdę, Kamil? Kamil, naprawdę? No. I ty na kanale, kurde, z tym? I nawet to powiedziałem, że to nie działa. Z motoryzacją? No ale bo wiesz co, powiem Ci szczerze, no i tutaj wstrykałem, bo mi się wydaje, że jak w normalnych autach się tu naciska, to się powinno uruchomić. Kamilek, to co, działa już wszystko? Już teraz działa. Już Dobra, szczęśliwy? już, nie ciśniemy po mnie, nie ciśniemy ze mnie beki. Dobra, słuchajcie, no z mojej perspektywy w tym samochodzie naprawdę wszystko jak na swój przebieg działa. Weź go włącz, niech nam go grzeje trochę, bo później powiedzą, że na zimnym gazujemy. Nie gazujemy, bo wiemy jak jeździć, to żebyście wiedzieli i tam nam nie spinajcie, bo czasem to co widzicie 10 minut czy 20 minut, to my marnujemy na to 4 godziny i te auta chodzą i są nagrzewane i tak dalej, prawda, Kamilek? Pewnie, że tak. Dobra, słuchaj, to co ty widzisz tutaj w środku fajnego? Fajnego w środku widzę ala drewno, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ta kierownica, w ogóle kierownice poliftowe i wnętrza. To jest gwiazdo kierownica Irmschera. Ja wiem. I oprócz tego, że to jest kierownica Irmschera, to nie jest ala drewno, tylko to jest taki nadruk. Drewno grafika to się nazywa, wiesz? I to Patyczak nas wyedukował, mnie w tym, bo Tak? on jest stolarzem. No dobrze, no ale i tak ta kierownica jest projektowa, ma ładniejszy kształt. Cała deska, konsola mi się bardziej podoba, jest taka bardziej masywna, taka bardziej, nie wiem jak to ująć. Bardzo mi się to podoba. Zdecydowanie. I tutaj no panel klimatyzacji, natomiast zobaczcie, co tu się dzieje z przyciskami. No dzieje się Jakby te przyciski ktoś generalnie miał tylko w jakimś zarąbistym stanie, to dajcie znać, ja to sobie chętnie odkupię, bo po prostu... No, Kamil, wygląda jak to? Wiesz jak to wygląda? Jak w Passacie. Ja to miałem powiedzieć. No. No niestety, to jest takie gumolit, jak to można nazwać. Tylko Bo to poczekaj, bo włączyłeś, to trzeba teraz nacisnąć auto, zmienić nie na low, bo klimatyzacja wejdzie. Co jeszcze jest fajne w tym poliftowej wersji, że tu są już kolorowe wyświetlacze i to jest fajnie, jak zwykle od ostatniego odcinka nie uzupełniłeś płynu do spryskiwaczy, znaczy płynu do migaczy. Wiecie co, ja mam bardzo duży problem, właśnie u mnie w żadnym samochodzie nie ma płynu do spryskiwaczy, ale wszystkie samochody są zatankowane. Nie wiem, jakoś nie lubię nalewać płynu do spryskiwaczy, też tak macie? No Dobra, nie. bez pitolenia. Słuchajcie, to damy Wam 2 tipy, bo w zasadzie jeden tip. Tu każdy mówi, że nie działa mu szyberdach. Patrz, i ten A przekręcić przekręć, musi. no. Nie działa. Trzeba przycisnąć i przycisnąć później jakoś tam w drugą stronę. I on musi po dłuższym postoju, kiedy ma odłączony akumulator, złapać, słuchajcie, swoje zerowe pozycje. Tak. Jeżeli Wam to nie rusza, to trzeba wyciągnąć tą tutaj zaślepkę i tutaj jest takie miejsce, gdzie można włożyć, słuchajcie, kluczyk. Tak, i w tym miejscu jesteśmy w stanie przekręcić i ręcznie ruszyć szyberdach. Nie będziemy tego robić. I on później już normalnie funkcjonuje i działa. I Kamilek znowu jest szokowany, bo kolejna rzecz działa, nie? Nie do końca. No widzisz właśnie, bo trzeba... Ale ty już to naprawiałeś w Oplu Wiesz, Safari. wiesz, że to działa, nie? Ja ogólnie bardzo kocham samochody z szyberdachem. Jest to taki wyznacznik, jak miał sobie kupować auto, to zawsze z szyberdachem, jak tylko jest to możliwe. Tak, i zobaczcie, nawet się teraz uchylił. Ale wieje, więc zamkniemy go. Dobra. Dobra, jeszcze może opowiemy o naklejce. No słuchajcie, i ta naklejka jest generalnie czymś, ja nie wiem co kierowało nimi, czy ona tu powinna być, czy nie powinna być tu, bo... Zazwyczaj w dedykowanych wersjach aut to były zawsze tu gdzieś tutaj. No I teoretycznie, to powinno ale być... katalog mówi, że na środku konsoli naprzeciwko pasażera jest wklejka. I to jest w katalogu, słuchajcie, Okej. napisane. Ja żadnego zdjęcia nie widziałem, więc to by się zgadzało. Czy to tu było, czy tu nie było, czy to jest wymysł kogoś, nie wiem. Natomiast my na to auto mamy kwity od Irmschera, więc zakładamy, że tak mogło być ciutkę inaczej. Okej, co tu jeszcze mamy takiego fajnego? Oprócz zajebiście wygodnych foteli, naprawdę, to trzeba stwierdzić i to tutaj nie ma, Passat się, zabiją mnie, Passat znowu się nie umywa, ale tak jest. Słuchajcie, Generalnie, żeby była jasność, Kamil nie lubi Opli, on lubi Volkswagena. i Audi też kocham, te auta bez tych 3 kółek olimpiady, tak? Z 5.0, tak? Nie, 5 jest za kierownicą. Ale to Trepson nam powiedział, kierowca Audi, więc Tak. Do niego pretensje. Pozdrawiam. No ale fotele są wygodne, fotele są w ogóle podgrzewane, nie? Więc to też jest fajna rzecz. Z tyłu też są podgrzewane, z tego co wiem, coś dowiedziałem. Tak, są też z tyłu podgrzewane, bo to taka wersja raczej lepiej zrobiona. A powiedz mi, czy ty miałeś okazję posłuchać muzyki w tym samochodzie? Tak. I jak? No dobrze jest, bo wiem, że tu jest system Bose. Jaki? Bose.
Bose. Bose! Właśnie opierdzielili mnie ostatnio, bo powiedziałem Bose. 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 Także mamy system Bose, nie poprawiać, czyli ma subwoofer, ma zmieniarkę, ma głośniki Bose w drzwiach z przodu, w drzwiach, w klapie tylnej. To na przebitkach na pewno jesteście w stanie zobaczyć te rzeczy. No i co, z takich rzeczy ta Omega ma również nawigację. Tak. Nawigację, do której oczywiście map nie znajdziemy, więc nie będziemy nawet szukać, ale też ma kolorowy wyświetlacz. No to już Możesz mówiliśmy. przekręcić? Mogę To przekręcić. pokażemy. Taki kolorowy wyświetlaczek, także to fajnie gra. Co jeszcze mi się spodobało, muszę Ci powiedzieć. Jak skręcaliśmy tutaj, nie byłem pewien, czy jest pogrzebany w tył moście i dodałem gazu na moim ulubionym guziczku S i już się dzieje magia, już jest fajnie. Tak, słuchajcie, bo to tak już jest zimno na dworze, więc teraz też się trochę przerzucimy na spód auta. On oczywiście ma szperę, dlatego że to jest wersja 3.2 V6. Silnik jeszcze będzie trzeba pokazać. I z racji tego, że jest szpera, to faktycznie idzie bokiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ten samochód z racji tego, że to jest wersja Rimshara, jest obniżony. Jest obniżony o jakieś 4-5 cm w stosunku do normalnego. Myślę, że mniej bliżej 4 nawet. I on jest twardszy. A mimo tego, że jest twardszy, to jest komfortowy, Tak, co? jest komfortowy, to się, ale czuć, że to jest twardsze auto. Od razu wyczułem i też mi się wydawało, że jest obniżone, aczkolwiek nigdzie byłem pewien. No i 18 cali opony, felgi, I nie? powiem Ci Niski jeszcze jedną profil. rzecz, że jak na tak stary automat, jak go zawsze chwalę, chyba fajnie w ogóle fajnie reaguje to auto, płynnie na gaz, nie ma takiego od dołu, takiego mi się wydaje, fajnie od samego dołu idzie. No ja powiem Ci szczerze, że to jest w ogóle, słuchajcie, to też jest hit, bo ma samochód 279 tysięcy przebiegu. Ja naprawdę, słuchajcie, nie boję się długich przebiegów, jeżeli mam do samochodu dokumentację. I tak jak w Szwajcarii, uwierzcie mi, że ten samochód jest na plastikowych pokrywach. Znawcy tematu wiedzą, o co chodzi, że się aluminiowe zakrywa, żeby olej nie wylatywał. Jest na plastikach i on jest czyściutki, ładny, piękny. My zrobiliśmy w nim tylko wymianę oleju, wymianę rozrządu i naprawdę chodzi jak zegareczek, ale zaraz to zobaczycie. Tak. Więc skrzynia jak Passat? Nie no, tutaj jest, mi się wydaje, ta skrzynia jest o level trochę wyższa niż w Passacie. Dziwne, nie? Znaczy no Passat jest mułem przez tą skrzynię. Chciałbym się przejechać, możliwość mieć przejechania z takim silnikiem manualu, tym i tym autem. To pewno by zrobiło dużą różnicę, aczkolwiek nie wiem na czyją To korzyść. zmotywujcie nas, bo mamy jeszcze taką Omega B Steinmetz kompresor, 293 koni, oryginalny Steinmetz, więc To ona może ma jechać. manual. Ona jeździ i ona dopiero zamiata bokiem, tylko tam, nie wiem, ja nie mogę wyczuć, bo ślizga się sprzęgła. Ale, słuchajcie, no jeśli chodzi o środek, to myślę, że tyle. Tutaj ciekawostką też jest to, że mamy pamięć foteli. Pamięć foteli, która jest połączona również z pamięcią lusterek i się, jak zmieniasz powiedzmy sobie położenie, to zmieniają się boczne I lusterka. z tego co widzę, czujnik jest też fotochromatyczny, tak? Tak jest, tak jest. Więc Fajna tak mniej więcej to wygląda. Jeden fuck up we wnętrzu, No i dawaj. mówiłeś o tym w tamtym odcinku. Nie ma pierdzielonych cup holderów. Tak, no nie ma cup holderów, bo generalnie to jest dziwne. Chyba, że tu w schowku, Katera, ale nie ma cup holderów. Katera, czyli Cadillac. Cadillac, amerykańska wersja Omegi, jak najbardziej ma te rzeczy, natomiast tutaj tego nie ma i to faktycznie tego brakuje. Ale powiedz mi, kurczę, ja tu dużą przestrzeń czuję, to jest olbrzymie Jest, auto, nie? ta deska jest w ogóle fajnie jakoś tak zrobiona, tak jakoś ergonomicznie, mi się bardzo podoba. Mówię Ci, jedyna rzecz, którą się mógł doczepić, to też powinno być tutaj coś, żeby położyć, no wiem, no jest, ale tu nie wiem. Nie, no to jest takie, wiesz... Nie, ale no, i powiem Ci, że już te poliftowe wersje mają takie bardziej, nie wiem, nie obłe, bo obłem w tych starszych modelach nie do końca mi pasują, a to jest fajnie takie, zrobione już takie trochę styl nowoczesny, trochę bardziej kanciaste, trochę takie bardziej ostre krawędzie i to mi się bardzo podoba. Ja się cieszę, że Ci się Opel podoba. Nie, no ja powiedziałem do tej kamery, że to mogłoby być moje auto daily. Chciałbym jeszcze, żebyś mi powiedział, ile to Ci spala paliwa. Wiem, że to nie jest takie męskie pytanie, bo to nie o to chodzi, ale nie jeszcze... Szczerze nie wiem i to myślę, że w ogóle rozmowy na temat paliwa, ja nie lubię rozmów na temat paliwa, bo mi auta wszystkie jakoś palą o 3-4 litry więcej niż inne. No bo Ty inaczej jedziesz tymi autami niż wszyscy inni. Pewnie tak, więc ja nie będę mówił, bo później powiedzą, że głupoty, natomiast nie jest to jakoś tam wielce palące auto. Bo na przykład Limo do nagrywek zużyliśmy nawet z pół baku, kurde, na ile kilometrów. No ale ona jakie miała wiesz, długość i tak dalej, nie?
Dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać, chodźcie zobaczyć, jak wygląda serducho i zakończymy odcinek za chwilkę. A Wy w międzyczasie zostawcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie, zostawcie łapki do góry i subskrypcję. Albo hejtujcie. To Kamilka tylko, bo ja jestem, Nie. ja jestem bardzo delikatny i mnie nie można urażać. Dobra, idziemy zobaczyć, jak wygląda bagażnik. Umiesz otworzyć? Kurwa, Nie Kamil? bagażnik, tylko silnik. Silnik, tak. Umiesz? No nie. Ja zrobię teraz taką rzecz i ten oto mikrofon. Zobaczcie, silnik chodzi, ale jego w ogóle nie słychać. To trzeba przyznać, że kultura ja pracy jestem jest... pod wrażeniem. Ale nie robimy testu 2 złotówki, nie inwestujemy. Masz? Ty, ostatnio jak miałem, to doinwestowałem w twoje auto. Ktoś musi kanał Nie, ja wspierać. mam złotówkowe... Nie, poczekaj. Dwójkę, może piątkę? A, 5? No, za drogo będzie. Co tam masz? 5. Mamy, słuchajcie, piątala. Nie jest to dwójeczka, więc będzie ciężej. I jest też niefajnie, bo wiatr wieje. Nie, wiatr wieje, to ci nie pyknie dzisiaj. Nie pyknie, nie? Nie pyknie. Tym bardziej, że 5 jeszcze ma obrzeża. To już jest... Tu będzie, o zobaczcie! O patrz, nie stoi. Nie no, ale słuchajcie, silniczek, naprawdę jestem pod wrażeniem, nie czuć całkowicie O, dawaj, wibracji. piątaka. Musimy dwójeczkę sobie ogarnąć i pewnie siłowniczki, maski, aczkolwiek taki wiatr, że jest jak jest. Wiesz co, jeszcze... Tu chyba troszeczkę jest inaczej zabudowane, no nie? No tak, bo to jest inny trochę pas, ale to nie będziemy nad tym się spuszczać, Kamilek. Ja myślę, że czas na nas. O tak. Tak, słuchajcie, może wyglądać stara Omega. Stara, ale uważam, że Ja. nowym samochodom pod względem komfortu do tych aut, jeśli ktoś pojeździ nimi, to naprawdę dużo jeszcze brakuje. Jakbym miał wybierać na przykład taką Omegę, a Toyotę, nie wiem, Corollę na przykład, wiem, bo jeździmy nimi, to chyba bym wolał takim czymś jeździć niż nową Corollą. Bo wyposażenie mamy rolety, mamy fajne nagłośnienie, mamy klimatronik, mamy podgrzewane fotele, Z tyłu też nawet. tak, ABS-y, w nowszych wersjach było nawet ESP. I Więc pojedzie się bokiem. pojedziesz bokiem i to naprawdę jest dużo cichsze auto, powyżej 200 tego samochodu nie słychać, prowadzi się naprawdę bardzo pewnie, więc taki jest mój wybór. Ja Wam chciałem serdecznie przypomnieć o zostawieniu w komentarzach listy osób, które chcą do nas dołączyć do testu, gdzie Wy porównacie, nie my, tylko Wy porównacie tą Omegę i Passata W8, którego widzieliście na naszym odcinku. Gdzieś tu Jeśli będzie. ktoś będzie chciał wstawić nam Mercedesa E-klasę, czy Mercedesa W124, chociaż W124 do tej Omegi to już trochę przestarzały samochód, ale jakąś E-klasę 3-litrową chętnie też przyjmiemy, żeby takiego okulara też pokazać z Tak. nimi i faktycznie powiedzieć, które auto jest ciekawsze. Nam nie pozostaje nic innego, jak się serdecznie z Wami pożegnać i zaprosić Was na następne odcinki z nami w roli głównej i z autami w roli głównej. Trzymajcie się. Trzymajcie się.